Dzisiaj tak wyjątkowo nagrywam sama, ponieważ Bartek namówił mnie, żebym zrobiła krótki filmik ze swojej pracy, z tego co robię na co dzień. A dokładnie jest to praca na szklarni i jestem drajerką. Zacznę od tego, że jest 5 rano i na całej szklarni poza mną i moimi 4 kolegami pochodzenia marokańskiego nie ma zupełnie nikogo. Jest całkowicie pusto, cicho, radio nawet nie gra, będzie dopiero od godziny 7 włączone. Teraz idę przygotować sobie wózek i zaczynamy. U mnie na szklarni mamy ofoliowane wózki ze względu na to, żeby nie łamać po prostu plant i trosów pomidorów. Rajki wyglądają w ten sposób. Tutaj są już pościńce, dlatego nie ma zbyt dużo czerwonych, ale kilka rajek wcześniej jeszcze pomidory nie były ścinane. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają pełne rajki. O, ale chyba nie będzie widać koloru ze względu na to, że od zeszłego roku mamy na szklarni zamontowane lampy LEDowe, które dają mega różowy kolor i jak i zdjęcia, taki wideo ma zupełnie inny kolor niż w rzeczywistości. A teraz czas zaczynać. Jak już wspomniałam, jest 5 rano, a to, że zaczynam tak wcześnie swoją pracę, zależy od tego, że ja pracuję na ZZ Pay, co wiąże się z tym, że mogę zaczynać i kończyć pracę o godzinie, której mi się podoba. Mój szef kompletnie w to nie ingeruje, kiedy my wykonujemy swoje obowiązki, do których należy zakręcenie właśnie tych plant, żeby rosły sobie prosto do góry. No ja na przykład zaczynam o 5, ale moi koledzy przychodzą już tutaj na 3 w nocy, co wiąże się z tym, że też dużo szybciej kończą swój dzień pracy, co kto lubi. Wiadomo, dla mnie osobiście jest to plusem, że nie jestem uzależniona od godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, ponieważ jeżeli potrzebuję coś załatwić lub chcę gdzieś pojechać, no to nie mam problemu z tym, żeby się wyrwać z pracy. Wiadomo, praca na ZZ Pay ma swoje plusy, jak i minusy, jak każda inna praca. Dla mnie naprawdę dużym plusem jest to, że mam nieograniczony czas pracy. Tyle, że wiąże się to też z tym, że mam stałą wypłatę, niezależnie od tego, ile godzin pracuję. Czy ja pracuję 30 czy 50 godzin, wypłatę dostaję taką samą, ponieważ na drai dostajemy swój plac, który jesteśmy zobowiązani zakręcić w przeciągu tygodnia. Więc to, jak szybko go skończymy, to zależy tylko od nas, od naszego tempa pracy. A wiadomo, im szybciej skończymy, tym mamy więcej wolnego czasu dla siebie po prostu. Za to jeżeli chodzi o draje jako pracę, ja bardzo to lubię robić. Jest to fakt mega nudna praca, bo codziennie robimy to samo i zupełnie niczym ona się nie różni i każdy dzień jest taki sam. Ale no nie oszukujmy się też, nie jest to ciężka praca, więc jak dla kobiety, no wydaje mi się, że spoko. Ja osobiście jestem zadowolona. Z reguły, że właśnie jest tutaj teraz, no dla niektórych jest to środek nocy jeszcze, jest bardzo cicho, no to ja po prostu biorę sobie codziennie słuchawki i słucham sobie polskiego radia lub podcastów kryminalnych, zależy od dnia. Dużym plusem pracy na ZZ Pay jest też to, że te wypłaty są na pewno lepsze niż przez Eisenbiuro, zdecydowanie dużo lepsze.
nawet mimo wysokich podatków, jakie płacimy później na początku roku przy rozliczeniu. Jeśli chodzi o urlopy, no to jest to jednak lekki problem, ponieważ jako drajerzy powinniśmy być tak troszeczkę, jesteśmy troszeczkę tak zobowiązani tym, że pracujemy od posadzenia planty do złamania ich czubka, czyli do momentu, kiedy już jest koniec sezonu dla nas i one już dalej nie rosną. No jest to około 10 miesięcy, z czego oczywiście później możemy mieć 2 miesiące urlopu, prawie 2 miesiące wychodzi. No ale w przeciągu tych 10 miesięcy jest lekki problem z tym, żeby mieć dłuższe wolne. Owszem, jest to możliwe pod warunkiem, że znajdziemy kogoś, kto nas zastąpi, ale nie jest to takie proste, ze względu na to, że każdy drajer ma dosyć dużą ilość plant i ciężko jest zrobić swój plac i jeszcze dla kogoś, więc z reguły po prostu mamy jeden długi urlop w przeciągu roku, co nie będę ukrywała, na przykład dla Bartka jest dużym problemem, bo on chciałby jeździć częściej na urlopy, no ale niestety nie można mieć w życiu wszystkiego. Zwłaszcza, że nie będę ukrywać, że to on namówił mnie do założenia ZZ Pay. Ja byłam troszeczkę sceptycznie do tego nastawiona, choć teraz muszę mu przyznać rację, że to był dobry pomysł i po tych ponad 4 latach, jak już pracuję na swojej działalności, fakt, czasami zastanawiam się, czy jej nie zamknąć i nie zacząć wszystkiego od początku, ale jednak wypłaty, jakie wpływają mi na konto, różnorodny czas pracy, przemawiają za tym, żeby jednak dalej w tym zostać. Zwłaszcza, że jak sami widzicie, naprawdę nie jest to ciężka praca, szczególnie teraz w tym momencie mamy na przykład fajne planty, bo nie są zbyt długie. Czasami jest troszkę ciężej, ale to dużo też zależy od zakerów, jak nam opuszczą planty do dołu, bo jeżeli zbyt mocno naciągną sznurki, no to wtedy my też mamy problem, bo nie możemy swobodnie manewrować tymi plantami. Ale w tym tygodniu jest git. Osobiście uważam, że zakładając ZZ Pay warto mieć dobrego księgowego, który nas poprowadzi przez wszystkie papierki, faktury i doradzi, jak postępować, żeby wszystko było w porządku, żeby nie narobić sobie problemów. Jak również wydaje mi się, że dla nas osobiście najbardziej korzystne są 3 pierwsze lata ZZ Pay, gdzie jeszcze posiadamy zniżki, bo niestety już później po 3 latach te zniżki nam się kończą, no i podatki są coraz większe. Ja już niestety tego doświadczam, co nie powiem, boli, ale nie mamy na to wpływu i nic z tym nie możemy zrobić, jedynie tylko płacić. Nie do końca jestem pewna, jakiej jakości będzie to nagranie. Tak jak już wspominałam, mamy zamontowane lampy LEDowe i obstawiam, że kolor nagrania będzie całkowicie różowy, chociaż w rzeczywistości aż tak różowo tutaj nie jest. Zdecydowanie nie. Zostały one zamontowane tutaj na tej szklarni w zeszłym roku, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko zwykłe na żarówki, ale ze względu na mega wysokie rachunki za prąd firma zmieniła połowę lamp na LEDy, co według nich jest również bardziej korzystne dla plant, ale niekoniecznie dla naszych oczu. Nie będę ukrywać, po całym dniu w takim lekko różowym świetle, odczuwa się to. Minusem pracy na ZZ Pay jest również to, że nie dotyczą nas żadne święta, żadne dni wolne, takie ustawowe. Nas to po prostu nie obowiązuje. Planty rosną cały czas, więc my musimy je po prostu kręcić. I tak jak ludzie na przykład w święta mają wolne, to u nas to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja, czy my przychodzimy w ten dzień świąteczny do pracy i po prostu robimy swoje, czy sobie robimy to w inny dzień, to już nasz wybór, jak my sobie ułożymy dany tydzień pracy. Ale ze względu na święta nie mamy za to żadnych dodatków, żadnych dodatkowych pieniędzy. Nas to nie dotyczy i to jest duży minus. Minusem jest również to, że jeżeli nie opłacamy sobie dodatkowego ubezpieczenia, to nie mamy też chorobowego, coś nam się stanie,
Nie mamy żadnych dodatkowych pieniędzy z UWW-a, które wypłaca nam państwo. Zasiłki również nam się nie należą. Żeby mieć takie korzyści, no to właśnie trzeba opłacać sobie dodatkowe ubezpieczenie, ale z tego, co się orientuję, jest ono bardzo wysokie. Jak również jeżeli mamy wakacje, nie chodzimy do pracy, no to też nie mamy żadnego dodatku wakacyjnego. Więc jeżeli chcemy mieć pieniążki na wakacje, to musimy sami je sobie odłożyć. Ale według mnie zarobki, jakie mamy na bieżąco, wynagradzają nam te niedogodności. Jeśli chodzi o draje, no to my akurat robimy teraz w tym momencie tutaj tylko zrywanie diffa, ale w niektórych momentach, kiedy planty są jeszcze młode lub jest to konieczne, zrywamy dodatkowo tego tutaj pierwszego listka, ale to już mówią nam wtedy wcześniej, że w tym tygodniu na przykład zrywamy liścia lub nie zrywamy. To już zależy od tych wyżej nad nami, którzy są. No jak widzicie, draja naprawdę nie jest trudną pracą. No jedynie trzeba mieć według mnie chociaż trochę doświadczenia, żeby otworzyć ZZP, bo wtedy się to po prostu bardziej kalkuluje, bo szybciej kończymy, mamy ten czas dla siebie i bardziej nam się to przekłada na plusy niż na minusy wtedy. Myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o moją pracę. Sami ocencie, czy jest to lekka, czy ciężka praca, czy warto, czy nie. Możecie w komentarzach napisać, jakie wy macie doświadczenia ze szklarniami i z ZZP dokładnie również. No i zapraszam do oglądania innych naszych filmów, komentowania i lajkowania. Pa!